ci, którzy stracili władzę, dziś histerycznie nie potrafią się z tym pogodzić. Ten festiwal siania strachu, wprowadzania chaosu, budowania podziałów między Polakami to nic innego jak zasłona dymna dla ochrony własnych wpływów. Złamali konstytucję, powołali sędziów z politycznego nadania. Tym, którzy tak głośno dziś krzyczą, nie chodzi o demokrację. Tu chodzi o obronę własnych pozycji i wpływów. Ten krzyk to nie troska o prawa obywatelskie, ale obrona tych wszystkich grup interesów, które przez ostatnie 8 lat bogaciły się kosztem Polaków. Cześć, witam Was moi drodzy po tygodniu czasu. I zanim przejdę do konkretów, chciałbym tutaj zauważyć na początku w tym filmiku, że Becia Oborowa tutaj wyjątkowo trafnie określiła obecny status pisowców, ale to za chwilę. Pozwólcie, że na początek chciałbym Was prosić tutaj o małą pomoc. Bo jak pewnie zauważyliście, w sumie raz w tygodniu wrzucam jakiś materiał i to nie to, że mi się nie chce, czy brak tematów, bo tematów jest od groma, ale po prostu z braku czasu, brakuje mi, można powiedzieć, doby, nie mam kiedy robić materiałów i tak pomyślałem sobie, że powiedzcie mi, co wy o tym myślicie, że jak nie będę mógł robić w tygodniu, bo tak powiedziałem, nie wyrabiam się czasowo, to może raz w tygodniu będę wrzucał, właśnie nie wiem jak wolicie, czy takie podsumowanie tygodnia raz w tygodniu, czy na dany temat jeden filmik. Proszę dajcie mi w komentarzach, w odpowiedziach, jak wy to widzicie, jakbyście chcieli, żeby było. Ja się postaram robić może jeszcze krótkie szoty z samochodu, na to tam jak będę jechał zawsze coś, parę słów mogę powiedzieć. W każdym razie tak czy inaczej, prosiłbym was, byście podpowiedzieli, jak wy byście to widzieli, jak to rozwiązać tak, żeby było fajnie, bo w sumie wspólnie ten kanał tworzymy i nie chciałbym też, powiedzmy, sam decydować, czy coś w tym rodzaju. To tyle ogłoszeń parafialnych, teraz przejdźmy do konkretów. Ja w tej chwili zajmuję się odzyskiwaniem swojego palta. Nie pamiętam gdzie go. Oni nie zabrali tego na górze. Na górze są tak, na górze. To niedobrze, że to płapać. Ja tu jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Jak pewnie słyszeliście, pieniacz, awanturnik z Żoliborza zaaportował swoje pieski w zeszłą środę pod Sejmem. Na urywkach, które wam pokażę, ja osobiście widziałem prawdziwe tortury, szarpanie, przepychanie. Nawet raz dostał w ryja jeden z pisowców od Antosia Macierewicza. I co kurwa? A co kurwa? No co kurwa? A co kurwa? No co kurwa? A co kurwa? Jak pamiętacie, w styczniu 2021 roku, nie mogący pogodzić się z przegraną, Trump wezwał swoich wyznawców do szturmu na Kapitol. Do dziś toczą się przeciwko niemu postępowania karne, jak też doskonale wiecie, naszego rezydenta Dudusia i pisowców Trump to jest prawdziwy idol. Już nie wspomnę o ostatniej wypowiedzi Trumpa, który zachęca Putina do ataków na kraje członkowskie NATO. Jakoś cicho jest ze strony pisowców w tym momencie, ale to na inny temat. Tak wspomniałem, do dzisiaj toczą się przeciwko Trumpowi postępowania karne. Naszemu prezesuniowi, kieszonkowemu dyktatorowi zamarzyło się być jak Trump i dokonał w środę próby szturmu na Sejm. Ale jak to bywa w życiu,
I wiemy z doświadczenia, że skoro prezes pisowski, to i szturm pizdowaty. Ale bardzo proszę panowie, nie róbmy tak. Pan prezes jest... Proszę się nie pchać. Ale wy nie pchajcie teraz na nas. My idziemy do celu. Panowie, nie pchajcie, bardzo proszę. Nie pchajcie, pan prezes chce rozmawiać. No tak, doskonale wiecie, posłowie, a bardziej awanturnicy z PiS próbowali w środę wprowadzić skazanych przestępców Wąsika i Kamińskiego do Sejmu, wprowadzić na siłę. Na drodze stanęła Straż Marszałkowska. Ci politycy w obecnej opozycji nie stosowali się do poleceń, no i doszło do szarpaniny ze Strażą Marszałkowską. Ja już tu nie wspomnę te pisowskie hasła murem za mundurem, a znieważali, zastraszali funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Straszył Kamiński, straszył Macierewicz. Można by powiedzieć, że dwóch upartych osłów chciało wprowadzić, czy udawać też posłów, no ale generalnie nic nie osiągnęli, bo im drzwi zamknęli. I tutaj, moi drodzy, jak w zwierciadle pokazane było ta hipokryzja, zakłamanie, te gęby pełne pustych frazesów, mówię o gębach pisowskich. Tu się odnoszę murem za mundurem, o szacunku dla funkcjonariuszy, którzy noszą orzełka na czapce. Tutaj wam wrzucę, no dość dzisiaj sporo filmików, będę mniej gadał, ale sporo materiału filmowego, bo żeby to określić w cenzuralnych słowach, to się po prostu nie da. Dla mnie to, co oni odwalili, to jest no, nastawienie się na awanturnictwo, destabilizację kraju, po prostu na zwykłe skurwysyństwo. I niech mi pisowcy nie mówią, że oni mają szacunek do munduru, bo szacunek dla munduru w ich wykonaniu to jest po prostu obraza tego, co jest jakimkolwiek szacunkiem. Jesteście bojówką połowy. Odpowiedzcie za to. Łamiecie prawo. Uczestniczycie w bezprawiu. Panowie, co byście nie powiedzieli, obaj panowie są całkowicie pełnoprawnymi posłami, bo to Sąd Najwyższy, a nie marszałek Sejmu decyduje o tym, kto jest posłem. Wykonujecie panowie bezprawne polecenia marszałka Sejmu. I ja chcę panom jasno powiedzieć, że niestety, niezależnie od tego naszej woli, łamiecie prawo. Dla wszystkich tego konsekwencjami. Jeszcze raz apeluję do panów, żebyście nie łamali prawa i puścili. To jest prawo marszałka Sejmu. Do marszałka Sejmu nie stanowienia. Będziemy na ten temat rozmawiać. Czy Państwo udadzą, jak marszałek Sejmu uda nam inne polecenie, Panie Prezesie? Na pewno się do niego dostosujemy. Proszę mnie nie szarpać. Dlaczego pan postępuje w ten sposób? Dlaczego państwo nie stosują się do poleceń Straży Marszałkowskiej? A oni stosowali się wtedy, kiedy okupowali mównicę? Dlaczego państwo... Uśmiechnięta Polska! Wstyd! Co wy robicie? Idziemy. Kobiety mają!
Doprowadzacie do sytuacji kryzysowej. Po co? Proszę mnie nie szarpać. Proszę mnie nie szarpać. Jestem... Ja nikogo nie szarpię. Boże, Przegoń te media, niech one od tutaj celebrytów nie głupsi są wpychają tylko tych dziennikarze, swoich kamer, naprawdę. bo do toalety niedługo wejdziecie. Ciekawscy. I zobaczcie, ile was jest. I jak pomogliście dostać się posłom na obrady Sejmu. Zwracam się do wszystkich mediów. Uważacie się za wolne media. Powinniście nam pomóc, żeby posłowie, pan poseł Kamiński, minister Kamiński mógł wejść do Sejmu. A wy żeście zrobili największą awanturę, wy media. A my zawsze z szacunkiem do was. No właśnie, to jest ten śmiech kabaretowy. Ten uśmiech pana waszego guru Hołowy. Bardzo śmieszne. Jak się wam będą dobierać do skóry, to zobaczycie, jak to będzie. Stój tam, Moi drodzy, jak to jest szacunek dla munduru w wykonaniu pisowców, to aż się boję pomyśleć, jak wygląda brak szacunku. Pisowcy zapowiadali, odgrażali się od tygodni. Szturm na Sejm planowali z miesiąc czasu. Atak rozpoczął się o 9. Wąsik popychany od tyłu przez Dziedziczaka i Kamiński napędzany pewnie alkoholem. No i ruszyli. Zatrzymało ich 16 funkcjonariuszy Straży Marszałkowskich uzbrojonych jedynie w gwiazdki. Oczywiście prowodyrem tego wszystkiego jest ten zawistny dziad z Żoliborza, który nie potrafi jak mężczyzna przyjąć na klatę przegrane i destabilizuje cały kraj, skłóca jeszcze bardziej Polaków tylko po to, żeby utrzymać się przy korycie. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, gdyby tak normalny człowiek szczuł i pluł na innych, tak to robi ten stary dziad, zostałby szybko sprowadzony na ziemię przez wyroki sądów. A ta kreatura łazi i przez cały czas bezkarnie szczuje, pomawia, obraża. I jeszcze mi ktoś powie, że jest równość wobec prawa. Marzy mi się po prostu i czekam na wyrok skazujący tego plugawcy, który w imię własnych interesów, swojej chorej wizji destabilizuje i niszczy kraj. Teraz wam wrzucę, pozwólcie moi drodzy, taką serię króciutkich filmików właśnie z tego wydarzenia ze środy pod Sejmem, bo żadne słowa nie oddadzą tego, co odjebali pisowcy w środę pod Sejmem. I wyobraźcie sobie, gdyby odwrócić to wszystko i jakby to z rządu PO czy tej koalicji zrobili dokładnie tak samo jak to, co odpierdolili pisowcy w środę. Dlatego pozwólcie, że wrzucę wam taką serię tych urywków, nagrań spod Sejmu, chociaż pewnie większość z tego widzieliście. No ale, tak jak powiedziałam, żadne słowa nie oddadzą tego, co te sukinsyny odjebali pod tym Sejmem.
bo ta chora banda Kaczafiego poturbowała strażników Straży Marszałkowskiej. Tak naprawdę podeptała polskiego orzełka, po czym ten szef tej grupy przestępczej, dziad z Żoliborza, skapitulował. Kamiński i Wąsik nie weszli do Sejmu jako posłowie. Pewnie poszli do baru 300 metrów dalej przeżywać alkoholowe tortury. Ale tak jak powiedziałem, zobaczcie taki splot tych materiałów właśnie spod Sejmu. Dobra, panowie, jedziemy. Ktoś rzucił przed chwilą komendę, dobra panowie, jedziemy. To jest Maciej Wąsik, tutaj napiera na funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej. To nie przystoi! To nie przystoi! Ale tu są posłowie! Co wy robicie? Co robicie? Kobiety pijecie? Kobiety piją. Wąsik i Kamiński do więzienia! Poparcie zapisów z rocznie wolicie tutaj happeningu. Chodzi o prawdę, chodzi o zasady, tak? Czyli nie nadużywał pan władzy jako szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Nie. A jak pan ocenia te działania dzisiejsze Straży Marszałkowskiej? Oceniam działania Straży Marszałkowskiej, oceniam działania marszałka Hołowni. Przemawia przez niego strach. Proszę się nie pchać! Panie prezesie, czy telewizja na jakąś wypowiedź? Będzie briefing. Stosować prawo. Stosować prawo to jest rozwiązanie. Jak pan reaguje na te okrzyki? Wypchajcie dalej. Media proszę się nie pchać. Odsuńcie media. Proszę się nie panowie się udają. Odsuńcie media. Zróbcie przejście. Mieliście państwo tutaj z kilkoma posłami. Jesteście państwie i nie otworzył nam drzwi. Miałem informację, że osoby nieuprawnione... To nie wiem, panie minister, liczył tam pan nas zainformował i nie było tu żadnego innego nieuprawnionego, który zareagował pan. Ale oni są posłami, tak wskazał sąd najwyższy. Zamknął pan, zapisze się pan, super, zapisze się pan w historii polskiego Sejmu jako ten, który zaryglował... Na jakiej podstawie pan mówi, że panowie nie są posłami? Powiem panu tak, powiem panu dobrze, cieszę się. Dlaczego pan pcha strażników marszałkowskich? Dlaczego pan się nie zatrzymuje? Dlaczego pan przepycha posłów? Od czego pan Staram się zachowywać zgodnie, ale państwo nie dajecie nam
nawet zachować się godnie. Zobaczcie na jakie sytuacje. Ja nie wydaję. Nie chcę wejść do pracy. Widzi pan jaka jest sytuacja kryzysowa. Niech pan nie będzie takim jak Gorlicy. Ty się uspokój. Ty się uspokój. Pan nie chce wydać polecenie? Czy to jest dżentelmeńskie zachowanie? Generalnie może Polacy nie chcą już dlatego Respektować szanownych państw. Zachowaniem. Pan będzie dzisiaj głosował, panie ministrze? Proszę na posła nie napierać. Ja jestem dziennikarzem, a nie posłem. A ja posłowa. Widzicie pan? Będę głosował, bo jestem posłem. Dobrze udało się. Mariusz! No gdzie pan, co pan mi chce zabić tą kamerą? Nie, no przyszedłem po Mariusza, no przecież nie mówię. Słuchajcie, zrobicie mu krzywdę. Zrobicie krzywdę Mariuszowi Kamińskiemu. Będziecie odpowiadać? Panowie, stopcie tam szpaler. A może pan puścić tego pana? O, pan nie szarpie nas. On chce wyjść. Idzie w tym kierunku. Dlaczego szarpiecie posła Kamińskiego? Puścić posłów! Puścić posłów! Puścić posłów! Puścić posłów! Puścić posłów! Puścić posłów! Spokojnie, pan zejdzie zjeść. Ale zjeść. Prezesie, jaka decyzja? Co wynikło z rozmów? Możemy usłyszeć, co wynikło z rozmów ze Strażą Marszałkowską? Proszę wejść na Czy jest jakieś rozwiązanie? Puścić posłów! 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 Puścić Inaczej, wszystko miało być inaczej, tylko że tutaj doszło do awantury głównie dzięki postawie Straży Marszałkowskiej. No i niestety, wybaczcie panowie dziennikarze, myśmy tutaj dziennikarzy nie chcieli. Panie prezesie, krótko jeszcze. Co pan powie o liście Pegasusa, którą ujawnił dzisiaj serwis Gazeta.pl? Czy pana zdaniem istnieje taka lista inwigilowanych polityków PiS? Wie pan o takiej liście? Nic nie wiem o takiej liście i wszystko to jest sytuacja następująca. Prawie wszystkie państwa cywilizowane mają dostęp do tego specyficznego urządzenia Pegasus i to, że Polska miała, to nie było nic nadzwyczajnego. Po prostu banda złodziei przerażonych tym Pegasusem, która była w opozycji, a teraz jest przy władzy, dostała taką histerię. Panie premierze, wyobrażamy sobie, że będziemy się tutaj przepychać. Moja ekipa, my chcemy, żeby władza po prostu przestrzegała prawa. Panie prezesie, a tak samo będzie próba wejścia na salę plenarną? Uwaga, bo tu słupek. Nie wiem, czy będzie próba wejścia na salę plenarną. Myśmy chcieli pokazać tylko to, że władza działa w sposób całkowicie bezprawny i zapowiedzieć, że kiedyś za to ciężko odpowie. No i my uzyskaliśmy to, co żeśmy chcieli uzyskać. A to, no to, Ale co chcieliście uzyskać? proszę Państwa, no to o tym w tej chwili nie będę mówił. Ale W takim razie będzie czy kolejna posłowie Wąsik i Kamiński wejdą dzisiaj na salę obrad? Zobaczymy. Najpierw muszę z nimi porozmawiać. Czyli idzie pan na rozmowę, a gdzie są teraz człowiek? A ja właśnie też nie wiem, no szukam ich. Będziemy ich szukać? No dokładnie pani to określiła. Moi drodzy, za takie ekscesy, przepychanki, naruszenie nietykalności cielesnej policjanta czy w ogóle publicznego funkcjonariusza za czasów Kamińskiego, czyli za czasów PiS-u, policja przylałaby jednemu drugiemu pałką teleskopową, tak jak to robili nawet kobietom, potraktowałaby gazem, wsadziła do radiowozu, łamiąc w 3 miejscach na przykład rękę i wywiozła na noc do komisariatu poza Warszawę.
To były taktyki właśnie PiS-u. Teraz tego nie ma. Teraz, że tak powiem, strażnicy stawiali bierny opór, ale według psychola Kaczyńskiego teraz jest dyktatura, ba, jak to powiedział, że nawet rząd się posunie do mordów politycznych. No, dziad odleciał całkowicie, no, człowiekowi pociąg już odjechał razem z peronem. Na jakiej podstawie panowie mają wejść do środka sali? Jeszcze raz powtarzam panu, że ci posłowie powinni być wpuszczeni, bo macie panowie tutaj... My tych panów puścimy, tylko zapraszamy na biuro przepustek. Dostaną odpowiednie uprawnienia i wejdą na teren Kancelarii Sejmu. To proszę bardzo. Ja nikogo nie podważam, wykonuję swoje zadania. Którykolwiek były poseł musiał iść... Panowie, brudne zadania wam daje Hołownia. Naprawdę brudne zadania. Nie wy wygaszacie mandaty posłów. Proszę bardzo, zapraszam, bo tam się ludzie cisną. Zapraszamy. Dobrze, panowie zapraszacie, ale nam chodzi nie o nas, bo my wiemy, że nas tutaj nikt nie blokuje. Gdzie są panowie? Przepraszam pana. Proszę zrobić przejście. Zróbcie przejście dla Proszę zrobić. pana posła. Tutaj. Panowie. Panowie, Co pan robi? Co pan robi? Niech pan na mnie nie paść. Ja wchodzę do pracy. Co pan wyprawia? Pan nie ma prawa się tak zachowywać. panowie, proszę o zachowanie spokoju. Panowie, filmujemy tych gości, którzy nie wpuszczają. Wyjdziecie spokojnie. Co pan robi? Pan weźmie tam rękę. Ma pan do czynienia z posłem, proszę pana. Nie, no to jakiś dramat. To pan na mnie napiera, ja chcę wejść do pracy. Ja się przepycham tam. Nie wiadomo co. Proszę Państwa, proszę się nie pchać. Powodujecie Państwo kryzysową sytuację. Proszę się uspokoić. Pana prezesa! Proszę przepuścić pana prezesa. Proszę Pan może przejść, jak najbardziej. Łamane są przepisy prawa. Proszę umożliwić parlamentarzystom wejście do Sejmu. Straż Marszałkowska nie może uniemożliwiać wejścia do Można Sejmu. wejść, śmiało. Ale może pan wejść, prezes pan Kaczyński może wejść. No przecież nie może, no przecież. Ale co Pan robi? Pana nazwisko proszę. Dobra, panowie, jedziemy. Jazda, bo tu nie ma co. Jedziemy. Jazda. To już będzie spokojnie. Panowie mi sypią, kurczę. Panie pośle, to nie przystoi! To nie przystoi! Nie przystoi. Poseł jest na terenie Sejmu! Co pan robi? Człowieku, co ty robisz? Co ty robisz? Gdzie? Proszę się uspokoić. My go wybronimy, my go wybronimy. Maria, co wy robicie? Nie napierać na mnie. Straż! Straż! Uciekać stąd! Panie pośle, może już wystarczy! Co wy robicie? Wystarczy bezprawia. Wystarczy bezprawia. Dość z bezprawiem! Prowadzimy posła! Straż! Straż Marszałkowska się rzuciła na mnie. Zaraz mnie poturbują. Na Kobietę bijecie? Proszę pana, proszę mnie puścić. To jest chyba jakiś tajny... Trzymaj rękę! Robi łańcuch! Panowie posłów, próbujecie w wolnej Polsce blokować? Przepraszam, panie prezesie, może już wystarczy, może niech już posłowie pójdą do domu. Przepraszam pana. Do domu, a dlaczego mają iść? A dlaczego mają iść do domu? Bo marszałek Sejmu orzekł, że już nie są posłami! Proszę nie pana prezesa. Panowie! Marszałek Sejmu nie ma prawa zmieniać decyzji Sądu Najwyższego.
No tak, ale w tym Polsce, Panowie. w tym kraju to prawo to tak przestrzegane przez każdego jak chce. Proszę pana, my przestrzegamy prawa. Kryminaliści, którzy go nie przestrzegają, są w tej chwili przy władzy. Ale jest zamieszanie. No i jeszcze raz, te pisowskie hasło murem za mundurem. A w środę zobaczyliśmy brutalny atak bandytów z PiS na Straż Marszałkowską. Chcieli siłą wprowadzić nielegalnie, notabene, kryminalistów Kamińskiego i Wąsika, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem. I fakt, oni się opierają o to, że Duda ich ułaskawił. Owszem, Duda ich ułaskawił, czyli Duda, ułaskawiając ich, zwolnił ich z odbywania kary, ale Duda ich nie uniewinnił, czyli nadal są przestępcami, dalej mają wyrok, tylko tyle, że są zwolnieni z odsiadywania kary. To takie ciężkie do zrozumienia. Kolejna sprawa. Twierdzą, że Hołownia pozbawił im legitymacji poselskich, że nielegalnie nie wpuszcza ich do Sejmu. No też kompletna bzdura, bo Hołownia zastosował się do litery prawa, do przepisów prawa polskiego, czyli prawa, które mówi, że przestępca nie może sprawować mandatu posła. I to nie Hołownia ich pozbawił mandatu posła, tylko wyrok sądu, prawomocny wyrok sądu. A Hołownia do tego wyroku musiał się dostosować. To jest proste jak jebanie, za przeproszeniem. I nie rozumiem, czemu pisowcy nie rozumieją lub nie chcą tego zrozumieć. Panowie nie są posłami, w związku z powyższym chcę to podkreślić raz jeszcze. Niezależnie od tego, czy będą próbowali wejść na masę, czy będą okrzyki, czy będą desantować się na spadochronach z wojskami powietrzno-desantowymi, czy będą próbowali robić patriotyczny podkop, czy wymyślą jeszcze jakąś inną historię, nie będą uczestniczyć w obradach Sejmu Rzeczpospolitej. Kropka. Ani na tym, ani na żadnym kolejnym posiedzeniu. Zadała mi pani pytanie, a ja pani odpowiadam. Nie ma... Aha, dobrze. Już odpowiadam, pani poseł. Pani pyta o swój mandat. Już odpowiadam. Już chcę odpowiedzieć. Jestem tu, chcę odpowiedzieć. Mariusz Kamiński. Jestem tu. Chcę odpowiedzieć. Halo, pani poseł, jestem tu. Chcę odpowiedzieć. Pani poseł, nigdy w życiu nie przyszło mi przez myśl, żeby pozbawiać kogokolwiek z posłów, a już szczególnie posłów Prawa i Sprawiedliwości, prawa do wykonywania mandatów, bo marszałek nie ma takich kompetencji. To robią sądy, jeżeli decydują w tej sprawie. Marszałek nie ma takich kompetencji. Kamiński i Wąsik, czy nawet, nie wiem, spin-doktorzy PiS-u marzą o tym, aby ocierać się o wielkość. Na razie mają jedynie sukcesy w ocieraniu się o Straż Marszałkowską i Macierewicz otarł swoją piąchę o ryj Wąsika. Zresztą chyba widzieliście, jak ten świr Macierewicz robi ustawkę i uderza w ryjek przestępcę Kamińskiego. Pewnie później miało być, że przestępca Kamiński został pobity przez Straż Marszałkowską. No, wszystko w tych pisowskich umysłach jest, że tak powiem, możliwe. Te tortury były tak podobno wielkie, że Mariusz Kamiński wyszedł po tych torturach. Wszemi wobec powiedział: panie Tusk, panie Hołownia, ja idę po was. Dzisiaj się przepychał, nawet dostał lewym sierpem od Antoniego Macierewicza, otrząsnął się, otrzepał się i poszedł dalej do przodu niczym taran. To są naprawdę kiepskie teksty na trudne czasy dla Polski, bo jest wojna na wschodnią granicą. I dzisiaj trzeba byłoby bardzo wyraźnie powiedzieć: jeżeli ktokolwiek torturował kogokolwiek, to naród polski był torturowany
torturowany przez władze Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat. Wy macie taką paranoję, że tak, lekarz zły, sędzia zły, prokurator zły, strażnik Straży Marszałkowskiej zły. Wszyscy są źli. To, co powie pan, to, co powie Jarosław Kaczyński, to, co powie Kamiński, Wąsik, to jest wszystko super fajnie i legalnie. A ja nie jest tak. chciałam- Widzi pan pewną różnicę? Chcieliście gazem, pałkami traktować kobiety, które wyszły protestować. Widzi pan różnicę między tą władzą a tamtą władzą? Przecież jest zasadnicza różnica. Ale tak już prawie na koniec, bo się znowu rozgadałem. Moi drodzy, wiecie, co mnie najbardziej w tym wszystkim wkurwiało? Ano to, że te sukinsyny z PiS-u nie zawahali się obrażać Straż Marszałkowską, zastraszać Straż Marszałkowską. I jeszcze raz tu przytoczę ich słowa. No kurwa, murem za mundurem. Ciekawe za którym mundurem? Chyba z PiS-licji, bo za mundurem normalnych funkcjonariuszy oni na pewno nie są. Bo taki świr Macierewicz prosto w oczy zastrasza funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej. To się po prostu w głowie nie mieści w cywilizowanym kraju i że coś takiego chodzi na wolności i może sobie gadać, robić, mówić co chce i nie ma na takiego chama po prostu bata. Zresztą zobaczcie, posłuchajcie, bo ja to odsłuchiwałem kilka razy i własnym uszom nie wierzyłem. Miałam 75 lat. 45 lat temu założyłem Konfederację Robotników. Zawsze wygrywaliśmy. Polska zawsze wygrywała. A ci, którzy realizowali rosyjskie i niemieckie interesy, zawsze przegrywali. I z wami będzie tak samo. Powiem wam tak, dla mnie to nie są politycy, bo politycy się tak nie zachowują, a przynajmniej nie powinni się tak zachowywać. To jest banda dzikusów, to jest, nie obrażając bydła, bo zachowywali się jak zwykłe dzikie bydło, które rzuciło się szturmem na koryto. Tak ja to widzę i oni są gotowi podpalić, zniszczyć kraj, byle się tylko utrzymać przy korycie. Hołownia, jak to Hołownia jest dyskusyjnym człowiekiem, tak naprawdę on mnie ani nie grzeje, ani nie ziębi, ale podoba mi się jego postawa właśnie w tym tutaj przypadku. I mimo tego hejtu, nagonki na niego, twardo stoi i powiem wam tak, Duda zadał pytanie na Twitterze, co to znaczy mieć jaja. No powiem wam, że Hołownia ma zdecydowanie większe jaja niż Duda, bo Duda w ogóle myślę, że jest facetem bezjajecznym. Nie będą uczestniczyć w posiedzeniu jako posłowie i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Mówiłem przed chwilą również na konwencie seniorów przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości. W tej sytuacji nic się nie zmieni, a w Sejmie Rzeczpospolitej nie ma miejsca na polityczne chuligaństwo, warcholstwo i próby hańbienia, zaczepiania, w jakiś sposób profanowania munduru Straży Marszałkowskiej. Straż Marszałkowska, komendant Sadon jest zresztą na zewnątrz, uczestniczy bezpośrednio wraz ze swoimi funkcjonariuszami, nigdzie się nie chowa, jest na pierwszej linii tych rozmów, które tam się toczą, jest formacją, która jest profesjonalna i która ma orzełka na swoich czapkach, w związku z powyższym wypełnia swoje funkcje w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Oczekujemy szacunku dla munduru Straży Marszałkowskiej, szacunku dla strażników marszałkowskich i tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, jaki jest status danej osoby, jesteśmy w Polsce wszyscy równi wobec prawa. Nie wolno atakować funkcjonariuszy publicznych, nie wolno ich zmuszać w ten czy inny sposób do odstąpienia czynności, do których mają prawo i Straż Marszałkowska dzisiaj może być pewna,
powinna, że marszałek Sejmu, że prezydium Sejmu, że kancelaria Sejmu stoi za nią murem i będzie stała za nią murem, za każdym funkcjonariuszem i funkcjonariuszką, bo oni są po to, żeby w Sejmie Rzeczpospolitej panował porządek, a nie warcholstwo, chuligaństwo i kultura liberum veto, czy wchodzenia na masę do budynków, do których powinno się wchodzić z szacunkiem, tak jak od każdego tego szacunku oczekujemy. Jeżeli chodzi o hasło murem za polskim mundurem, chcę Państwa poinformować odnośnie tych zajść, które miały miejsce wczoraj pod Sejmem, że jesteśmy w momencie analizowania tych nagrań i wobec wszystkich osób, które dopuściły się hańbienia polskiego munduru, zostaną wyciągnięte konsekwencje regulaminowe, konsekwencje finansowe w związku z zakłócaniem porządku na terenie Kancelarii Sejmu. Moi drodzy, nie przedłużam. Tak podsumowując. Lotos oddany, poczta tonie, azoty toną. Cały kraj w sumie po PiS-ie zaczyna przypominać stadninę koni w Janowie. I tutaj chyba, nie wiem, już dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że pisowcy to jest po prostu hołota bez krzty, przyzwoitości, którzy dla koryta są w stanie podpalić kraj. Nie wiem, piszcie, co wy o tym myślicie. Wiem, że to trochę minęło, że się już trochę w tym czasie w kraju wydarzyło nowych ważnych rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się w tygodniu skomentować na przykład protesty rolników, bo też jest bardzo ciekawe zagadnienie, które pisowcy skrzętnie ukrywają. Ale jeśli nie, to zrobię to w niedzielę i tak prosiłem na początku, proszę i teraz. Piszcie, jak wy byście to widzieli. Muszę to jakoś się dopasować. Także jeszcze raz, albo taki podsumowanie tygodnia w niedzielę, albo jeden na konkretny temat. Nie wiem, piszcie, jak wy byście to widzieli. Będę wam bardzo wdzięczny. A dzisiaj już wam dziękuję. Przepraszam, że tak przedłużyłem ten dzisiejszy materiał, ale myślę, że było co omawiać. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia przy następnym materiale. Hej! Poznajmy dziś nowy gatunek ssaka. Jest on bardzo spokrewniony z człowiekiem. To politycy. Są bardzo podobni do nas. Mogą się różnić wyglądem, wielkością, a ich waga może wynieść nawet 300 kg lub zaledwie 40. Są z natury nieuczciwi i pazerni. Niektóre osobniki są bardzo groźne i skłonne do agresji. Wielu z nich bardzo nas przypomina. Mają osobowość i uczucia. Budową ciała do złudzenia przypominają człowieka. Mają chwytne dłonie i przeciwstawny kciuk, przeważnie używany do liczenia pieniędzy. U niektórych można zaobserwować dłuższy palec środkowy, którym lubią się chwalić. Zamieszkują oni przeważnie tereny, gdzie są wille i baseny. Na co dzień przypominają nasz gatunek, ale to tylko kamuflaż. Nie dajmy się zwieść tym pięknym uśmiechom. To za nimi kryje się prawdziwe oblicze przebiegłych i chciwych drapieżników.